Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes. Zbliża się rok 2020, dlatego przygotowaliśmy dla Was serię filmów, w których przedstawiamy modele 2020. Dzisiaj dosyć kontrowersyjnie, rowery, które nie wpisują się w zasadzie w żadną klasyczną kategorię rowerów. Mamy rowery 26 cali do jazdy po mieście, do trikowania i do skakania, czyli Hornet 26 cali i Street Fighter. Na kanale znajdziecie też odcinki dotyczące innych modeli rowerów Dartmoor Bikes 2020. W przeszłości Dartmoor miał kilka modeli, które były bardzo popularne wśród ludzi, którzy jeździli po mieście, skakali po murkach, wjeżdżali do lasu na hopy, z hop jechali w kolejne miejsce. Były to takie modele jak Creeper, były to Street Fighter, Street Style. Były to rowery właśnie, które kiedyś nazywało się dualówkami, czyli rowery do jeżdżenia wszędzie. Potem one zmieniły nazwę na fun bike'i. Z racji tego, że od jakiegoś czasu mamy rowery typowo dirtowe, rowery na singlu, rowery z jednym hamulcem, to ciągle dostajemy zapytania o rowery z przerzutką, rowery z przednim hamulcem, rowery może z troszeczkę większym skokiem z przodu i właśnie naprzeciw takim oczekiwaniom powstał rower Hornet 26 i Street Fighter 2020. Pierwszym rowerem, bardziej topowym, jest Hornet 26. Jest to rama bardzo zbliżona do typowej ramy Hornet, tylko że w ostatnich latach Hornet coraz bardziej szedł w tym kierunku lasów, w kierunku gór. Geometria może stała się mniej do skakania, bardziej do jeżdżenia w ciężkim terenie. Dlatego stwierdziliśmy, że dla tych, dla których Hornet jest rowerem do skakania po mieście, do skakania na dużych hopach, też do wjechania w cięższy teren, fajnym rozwiązaniem będzie powrócenie do roweru, który kiedyś właśnie nazywał się dualówką, do roweru, który może być rowerem four-crossowym. I takim rowerem jest Hornet 26. Oczywiście nazwa wskazuje na to, że ten rower ma koła 26 cali. Jeżeli chodzi o inne charakterystyczne rzeczy w tym rowerze, jest to rower ze skokiem 130 mm z przodu, z agresywnymi oponami, z przerzutką, z dwoma hamulcami, czyli taki mega uniwersalny hardtail, ale jednak bardziej nastawiony na skoki niż na jazdę. Jeżeli chodzi o ramę, jest to rama troszeczkę wzorowana na poprzedniej wersji Horneta Four-Crossa z troszeczkę zmienioną geometrią, z użytymi nowymi rurkami. Oczywiście rama będzie dostępna też oddzielnie w kolorze czerwonym, który widzicie tutaj, oraz w kolorze czarnym połysku. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, mamy tutaj jeden rozmiar i jest to raczej rower krótki, raczej rower zwinny, właśnie bardziej pod skoki niż pod jazdę. Jeżeli chodzi o kompletne rowery, na tej ramie mamy złożony jeden kompletny rower. Powiedziałbym, że tak w miarę topowy, ale jednocześnie bardzo osiągalny cenowo. Jeżeli chodzi o kompletny rower, to z przodu, tak jak powiedziałem, rama fajnie pracuje z widelcem 130 mm skoku. W kompletnym rowerze mamy widelec Manitou Circus Expert, czyli ten prawie najwyższy model, wersja powietrzna, wersja z asystą powietrzną, z regulacją kompresji, z regulacją odbicia. Zresztą jak dobrze wiecie, jest to widelec typowo dirtowy, czyli widelec, który świetnie nadaje się do skakania. Napęd jest tylko dziewiątkowy, ale mamy tutaj bardzo fajnie użytą kasetę, która ma rozpiętość od 11 do 40 zębów, czyli spokojnie nie tylko dojedziemy na miejscówkę, ale jeżeli będzie trzeba gdzieś podjechać pod górę, to spokojnie takie przełożenie pozwoli nam wjechać. Z przodu mamy zębatkę 32 zęby, co z przełożeniem 11 z tyłu pozwoli napędzić się naprawdę do dużej prędkości na konkretną, dużą hopę. Jeśli chodzi o hamulce z przodu i z tyłu, mamy hamulce hydrauliczne, hamulce Tektro, hamulce, które sprawdziliśmy w sezonie 2019 i naprawdę do takiego roweru, nawet do jazdy w górach, spokojnie dają radę. Zwróćcie uwagę na koła. W kołach mamy użyte obręcze Shield, to kolejny element, który zdradza, że ten rower naprawdę nadaje się do mocnego skakania. Jest to zdecydowanie najmocniejsza obręcz w kolekcji Dartmoora. Na obręczach mamy założone opony WTP Vigilante w szerokości 2,3, czyli znowu mamy oponę, która nie jest za bardzo szeroka, ale jest wystarczająca właśnie pod teren taki freeride'owy z hopkami. No i ten bieżnik tej opony spokojnie się do tego nadaje. No oczywiście też nadaje się do skakania ze schodów. W rowerze na pewno nie znajdziemy regulowanej sztycy, mamy za to mocne korby Santur Zeron, mamy szeroką kierownicę Tornado na 780 mm, która współpracuje z mostkiem Fury na 31,8 mm. Czyli jak widzicie, rower na 26 cali przeznaczony do skakania, zbudowany tak, żeby był mocny, wytrzymały, brak w nim takich dodatkowych ozdobników, jest po prostu rowerem, do którym wskakujemy i jedziemy w ciężki teren, dropy, hopy, ale też nie ma problemu, żeby gdzieś dojechać, czy tak jak powiedziałem, zeskoczyć z murka.
Na pewno zwolennicy Urban Freeride'u znajdą w tym rowerze rower dla siebie. Jeżeli chodzi o cenę tego kompletnego roweru, to jest 4700 zł, czyli moim zdaniem jak na te komponenty to naprawdę fajny, przystępny, mocny rower do ciężkiej jazdy. Jeśli jednak szukamy czegoś tańszego, może niekoniecznie na takie duże hopy, a bardziej właśnie na jakieś miejskie klimaty, ale ciągle szukamy roweru z przerzutkami, ciągle roweru z hamulcami, no to mamy też dla Was nowy rower, czyli Street Fighter 2020. Street Fighter 2020 to trochę taka tańsza wersja Horneta 26 cali. Ciągle mamy rower bardzo uniwersalny, z przerzutką, z hamulcami, jednak z większą ilością kompromisów, jeżeli chodzi o części użyte i przez to jest to rower bardziej nastawiony na ewolucje miejskie, na jazdy po pump tracku, na małe hopy, na jakieś podstawowe ewolucje na skateparku. To jest rower dla osób, które chciałyby mieć rower dertowy, ale nie chcą rezygnować z tego, żeby móc skorzystać z przerzutki, kiedy chcą dojechać na miejscówkę, czy zmienić przerzutkę, żeby na przykład wyciągnąć lepiej na tylne koło. Na pierwszy rzut oka Street Fighter może Wam bardzo przypominać 2.6 Playera i to dobre skojarzenie, bo przednie rurki są dokładnie takie same jak w 2.6 Playerze. Jeżeli chodzi o tylne widełki, to tam te rurki są troszeczkę inne, no i oczywiście sam hak jest inny. W przypadku Street Fightera mamy pionowe haki, w przypadku 2.6 Playera mamy poziome haki. Sama geometria roweru pomiędzy 2.6 Playerem i Street Fighterem też jest troszeczkę inna. Ten 2.6 Player lepiej zachowuje się na większych hopach, ten rower będzie się lepiej zachowywał na małych nierównościach albo na różnych ewolucjach na płaskim terenie. Z przodu w rowerze mamy zamontowany widelec amortyzowany RST Omega. Wersja T, jest to dosyć prosty widelec prężynowy, ale na tyle działający, że spokojnie te nierówności, które możemy spotkać w mieście, nam zamortyzuje. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj napęd tylko 8-biegowy, ale z drugiej strony jeżdżąc po mieście wcale nie potrzebujemy tutaj ogromnej kasety, a 8-biegowy napęd znaczy, że jest tańszy, łańcuch się mniej zużywa, a ilość tych zębów jest wystarczająca, żeby odpowiednio poruszać się nawet w lekko górzystym mieście. Jeżeli chodzi o koła, mamy już tutaj wzmocnione obręcze Rider, obręcze znane z tego, że naprawdę są wystarczająco mocne, żeby bawić się mocno na streetie. Na to mamy założone opony Innowy o bardzo gładkim bieżniku. Znowu opona bardziej nastawiona na jazdę po asfalcie niż do jazdy w lesie. Jeżeli chodzi o hamulce, mamy tu przedni i tylny hamulec tarczowy, tylko w tym przypadku jest to hamulec mechaniczny, który też przekłada się na to, że ten rower nie jest drogi, ponieważ cały kompletny rower, który możemy wyjąć z pudełka i pojechać, porobić ewolucję na mieście, kosztuje 2900 zł. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sztywne funbike'i w kolekcji Dartmoora, czyli droższa wersja Hornet 26 i tańsza wersja Street Fighter 2020. Jeżeli interesują Was inne rowery z kolekcji Dartmoora 2020, to koniecznie sprawdźcie filmy dotyczące endurówek, trailówek, hardtaili, dertówek i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.